Siemano, witam, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Jeszcze tylko test, czy dźwięk się nagrywa. Wygląda na to, że się nagrywa. Witam serdecznie, witam, kolejny film bez dubli, nie wiem, 5 chyba. Mamy tutaj taki dosyć specyficzny temat, bo zapisane mam DeLonghi, Ekspres DeLonghi. Nie nagrzewa się, usunąć tylko usterkę, nie robić nic więcej, bo ma być tanio. No to zajrzymy do środka, nie nagrzewa się, zaraz go odpalimy. Właściwie zróbmy to już od razu. Wody sobie nalałem wcześniej. Także odpalamy maszynę. Coś podłóżmy. Jedziemy. Bez dubli. Cała naprawa, tak jak zawsze powtarzam. Spójrzcie sobie tu. Nie wiem, czy coś widzicie. Organizuję sobie tu podgląd, bo w tej chwili mam podgląd na kamerze. To jest malutki ekranik. Organizuję tu już sobie podgląd na monitorze. Monitor już jest, tylko kupiłem złą przejściówkę, także będę lepiej widział po prostu, co widzicie wy. Nagrzewanie, proszę czekać i obstawiam, że na tym się skończy. Poczekajmy. Co tam u was? Jak tam u was? Jak po świętach? Wy to pewnie zobaczycie parę dni po świętach, ale ja byłem wyjazdowo, wróciłem, nie odpocząłem jak zwykle, no ale kto odpoczywa w święta? Dajmy mu jeszcze chwilę, ale ja już widzę, i tak zresztą zgłaszał klient, że on będzie tutaj tak sobie wisiał i nic się nie wydarzy. Dobra, słuchajcie, niech on sobie tu chodzi, może się nagrzeje. Ja sobie w tak zwanym międzyczasie rozkręcę tył, bo szkoda czasu, szkoda, żebyśmy tu siedzieli i się patrzyli, jak on się grzeje. Jeszcze jakiś kubełek. To już widzieliście, ale dobra. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 5 wkrętów. Zobaczymy. Ja już mam podejrzenia. Albo padła grzałka, w co wątpię. Albo padł czujnik grzałki. Chociaż też niekoniecznie, bo gdy pada czujnik grzałki w DeLonghi, to pojawia nam się błąd ogólny, ale jest taka opcja, że padł czujnik grzałki. A trzecia rzecz jest taka, że coś się wydarzyło i popaliły się zabezpieczenia termiczne. Nie wiem, co zastanę w tym ekspresie, bo z tego, co pamiętam, nie mam tego zapisanego, to klient w nim już był. Więc zobaczymy, jak był. Co tu narobił? Dobra, słuchajcie. Na miejsce. Odwracam, tu nadal chyba jest. Tak, nagrzewanie. On pewnie za jakiś czas, widzicie, nagrzewanie. On za jakiś czas wywali błąd ogólny. Więc wyłączmy go, bo to nie ma sensu czekać. Coś pływa w zbiorniku. Jakiś much. Słuchajcie, wyłączamy go z prądu, kabla się nie pozbędziemy, ale możemy się pozbyć wody. Wodę to gdzieś wolę z daleka od siebie. Czy tacki się musimy pozbyć? Nie, tacki się nie musimy na razie pozbywać. Tyły już widzicie, ale nie o tył nam chodzi, tylko o ten bok. Na bok, bok na bok, bok na bok. I słuchajcie, jedna grzałka. Kabel na tył, no jest zimna. Dobra, słuchajcie, w takim razie wyciągamy tacę. Może ją gdzieś tu. W takim razie ja was tu zbliżam. Może jeszcze chwila. Rozbierzmy tutaj, co się da, czyli pokrętełko. Tutaj, żeby wyjąć ten element, musicie sobie wyjąć, tu jest taki klips. Czy ja go teraz wyjmę? Wyjmę. Uwaga, żeby nie złamać, czyli tu sobie, bo to jest miękkie, tu sobie trzymamy. Nie wiem, czy tutaj złapało ostrość na to miejsce. I podważamy. Wyjdziesz? Wyjdziesz. Dosyć mocno siedzi, wyjątkowo. O, i spójrzcie, to jest. No złap ostrość, chłopaku.
Nie złapie złośliwiec. No nieważne. To jest po prostu klips, tak jak zawleczka, tylko plastikowa. Teraz możemy to wyciągnąć. I słuchajcie, rozkręcamy ten ekspres dalej. Chcemy się dostać tu do tej grzałki, więc po kolei, nie tracąc czasu. Końcówka odpowiednia. Muszę wstać, żeby ją znaleźć, bo gdzieś ją tutaj pykłem i jej tu nie ma. No położyłem, a nie ma. Co ja z nią zrobiłem? Hello, jest. Sypie się wszystko. Co to tam spadło? Nieważne, później będziemy sprzątać. Słuchajcie, musimy zdjąć górę. Ewidentnie jak tu dotykam jest zimne, więc grzałka w ogóle nie grzeje. No więc siłą rzeczy ekspres się nie nagrzeje. Wykręcamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, żeby się do niej dostać. Musimy zdjąć obudowę. Wszystko ładnie schodzi. Widać, że był rozbierany w ogóle. Generalnie, słuchajcie, pokażę wam. Bo tu trupy w szafie, panie. Nie wiem, co to za zwierzę. Jakieś z długim nosem. Nie wiem, czemu mi nie ostrzy ten aparat tutaj, ale może to i dobrze. No jakieś zwłoki. Zwłoki do kosza. I słuchajcie, czwarta wkrętała tu. Odkręcone. Mamy to. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, przyjrzyjmy się, jak wygląda elektronika. Czy tu się nic nie wydarzyło? Zapalę światło, żeby cokolwiek widzieć. No nie. Na pierwszy rzut oka wygląda ok. Gaszę, bo to strasznie prześwietla. Do tyłu dziewczyno. Słuchajcie, mamy tu wszystko odkręcone, więc jeszcze tak, pokrywka kawy. Kawy nie ma, więc się nie rozsypie. Cóż to tak sztywno siedzi? Dlaczego? O, dobra. Tu poszło. I obudowa zdjęta. Dajmy ją na dół. Może tu. O. No i słuchajcie, tak. Teraz jeszcze musimy zdjąć ten przód. Więc raz, dwa. I z drugiej strony tutaj 3. Mamy to. Bardzo fajnie się rozbiera te DeLonghi. Teraz tutaj musimy odczepić zaczepów. Tu też wysuwamy, ekran sobie zostaje. I jesteśmy przy grzałce, żeby ją wykręcić dla ułatwienia. Wyciągamy ten wężyk. Mamy to. Nie przejmujcie się, że jest taki czarny. Tędy jest jakby kanał zwrotny z infuzora, który tu widzicie. To jest infuzor. On jest zawsze taki czarny. Jak się wymienia w infuzor, to wymienia się i jego. Kolejna rzecz. Odpinamy sobie wężyk. Wyciągamy go. Czy musimy odkręcić? Musimy odkręcić zawór wody. Lecimy z bolkiem. Nie urażając żadnego bolka. Oczywiście. To gdzieś na bok. Aby tam do młynka nie nalać wody, gdzieś to sobie można zaczepić, można sobie trytką złapać. Niech leży. To też gdzieś na bok tu. Wężyk od zaworu bezpieczeństwa. Tu macie, nie widzicie, tu macie zawór bezpieczeństwa. Odpinamy. To zostaje, to wypięte. I tu mamy teraz tak. Przybliżę. Jeden wkręt. Tu. Drugi wkręt tu, trzeci wkręt tu i czwarty wkręt ładnie widać tu. Wykręcamy.
Penseta. Jedną mamy. Druga. Oczywiście spadła tam gdzieś do środka, ale to żaden problem. Ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie chwilę. Dobra, oddzwonimy. Mamy to. Tu jeszcze chyba ta mi wyjdzie wkrętarką. Wyszła. A tą dolną już weźmiemy ręcznie, bo tu nie ma jak podejść. I kręcimy, aż wyjdzie. Czy ja mam dobry śrubokręt? Dobry. Chyba jednak nie za dobry. Gdzie ja mam ten, trochę cieńszy wkrętak. W tym przypadku wykrętak. Tu macie tak naprawdę prostą rzecz, bo nie ma drugiej grzałki. To jest prosty konstrukcyjnie ekspres, co nie znaczy, że zły. Bo generalnie tutaj normalnie może być grzałka pary, wtedy żeby to wyciągnąć, trzeba tą grzałkę też wyciągnąć. No a pokażę wam to w innym wypadku. My się dobieramy do elementu, który jest jednocześnie kanałem zwrotnym, a tutaj, jak pewnie widać po złączkach, tutaj siedzi w środku jedyna grzałka w tym ekspresie. No jakby w ekspresie, który ma też automatyczne spienianie mleka, dochodzi tu jeszcze czpień spieniacza, czpień karawki, więc jest trochę więcej roboty, będzie, pokażę. Natomiast na ten moment to niech sobie wisi. To wam pokażę. Ohoho! Ohoho! Moi mili! Od razu mówię, wrażliwi, nie patrzeć teraz. To tu zamieszkał. Podniosę wyżej. Przyświecę. Mnie już to nie rusza, słuchajcie. Ale co bardziej wrażliwych pewnie rusza. Leży nam sobie tutaj do góry kołami prusak. Ja to pisałem w którymś komentarzu pod filmem, słuchajcie, że wielu klientów, słuchajcie, jesteśmy w Warszawie, no w Pruszkowie w tej chwili, ale to jakby aglomeracja warszawska. Warszawa to bloki, dużo ludzi, Wisła, ja mieszkam blisko Wisły, niestety, tam gdzie jest dużo ludzi, tam gdzie są śmieci, tam gdzie są odpady, tam są tego typu robaczki, szczury, no tak jest, żyją z nami. Bardzo często klienci, bodaj wczoraj komuś odpisywałem, bo ktoś poruszył ten temat w komentarzu, bardzo często klienci dowiadują się ode mnie, że takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, mimo że ja jestem przyzwyczajony do tych widoków, to pozwolicie, że wciągnę temat odkurzaczem. I w takich momentach ja się cieszę, że ja mam tu w firmie zimno, bo tak jak wam wspominałem na którymś filmie, miewam tu 8 stopni rano, jak jest zima, ale w takich temperaturach takie zwierzaczki się nie zalęgną i to jest duży plus, mimo że ja mam zabezpieczoną całą firmę takimi specjalnymi pastami kupionymi w firmie dezynfekcyjnej, nie takimi jakimiś tam marketówkami, bo to mało warte. No i co, no? Nawet jeżeli mi się tu, bo słuchajcie, taki ekspres z robakami trafia do mnie, u mnie w tej chwili kolejka jest około 2-3 tygodni, więc on stoi, więc one tu próbują wyjść. W zimnie czasami znajduję tylko trupy, więc to jest niezaprzeczalny plus. I pamiętajcie, jak chcecie zobaczyć, czy wam coś nie biega, wpadnijcie po ciemku do kuchni i zapalcie w nocy światło. Tak 2, 3. Wiem coś na ten temat, przerabiałem. Dobra, słuchajcie, koniec gadania o obrzydliwych robalach. Chociaż taki robaczek już niejednokrotnie był problemem awarii, powodem awarii ekspresu. Wjeżdżamy z pipczakiem. Wjeżdżamy z pipczakiem. Stawiamy pipczaka trochę wyżej. Właściwie nie jest w tej chwili ważne, co na tym się pokazuje. Sprawdźmy, czy pipczak pipczy. Oczywiście najpierw rozplączmy ten bajzel. Zawsze tak robię. Nie wiem, silniejszy ode mnie. Miałem to rozplątać, może tu jak palcem wezmę, to się pięknie samo rozpląta. I słuchajcie, teraz tak, jeszcze wam pokażę. Podjedźmy tu, podbliżmy tu, przybliżmy, co to jest za słowo, podbliżmy. Wskaźnik śrubokrętowy.
Chodź tu, chłopie. Podjedź wyżej. Czujnik temperatury NTC, czyli opornościowy, mamy tam. Nie będziecie go teraz widzieć. Natomiast te dwa elementy to są bezpieczniki termiczne. Bezpieczniki termiczne, one są bodaj na 180 stopni, jeszcze to będę sprawdzał. Bezpieczniki termiczne służą temu, że jakby zwariował ten czujnik albo elektronika w ekspresie, to one mają was zabezpieczyć przed pożarem. Bo taka grzałka potrafi się nagrzać do czerwoności i to właśnie temu służy, żeby tego pożaru nie było. Słuchajcie, badamy przejście na grzałce, czy piknie. Piknęło, czyli jakby przejście jest. Teraz patrzymy, czy nie ma z jednej i z drugiej strony na obudowę przebicia. Nie ma. I teraz lecimy. Kurczę, nie wiem jak to zrobić. Słuchajcie, podpinam się po kolei do jednego i do drugiego tego termika i sprawdzam, czy któryś nie jest spalony. Nie wiem jak wam to pokazać, bo to ekwilibrystyka stosowana. Dobra, zacznijmy od tego. Jadę na drugą stronę elektroniki. Idziecie sobie po kablu. Patrzycie, gdzie on idzie. Ja już wiem, gdzie on idzie, bo to nie pierwszy ekspres. I wy będziecie słyszeć. Pytanie, czy dotknąłem dobrego. Sprawdzę od razu na drugim. No i ja już wiem. Teraz powinno piszczeć, a mamy open line. Sprawdźmy jeszcze drugą. Żeby obie poszły. Tylko słuchajcie, ja muszę sobie zerknąć, bo nie pamiętam w tym modelu. Czerwony. Oba idą tam. Może nawet wam pokażę. Jeden przewód to jest tu. Zasilanie grzałki, czyli czerwony. A drugi przewód też jest czerwony. Oba są czerwone. Drugi idzie tu na zasilanie. Ja już sobie sprawdzę z tej strony, żeby nie kręcić tym ekspresem na wszystkie strony. Poszły oba, słuchajcie. Coś się wydarzyło, czasami palą się od przepięcia, czasami palą się, bo coś z czujnikiem się stało. Co ja robię w takiej sytuacji? Ja w takiej sytuacji wymieniam te dwa zabezpieczenia termiczne i wymieniam też czujnik NTC, bo to on mógł być tutaj prowodyrem całej tej sytuacji. Słuchajcie, idzie do mnie klient, zostawiam to tak jak leży, zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, z powrotem, klient obsłużony. Przy okazji już nie czekając, znalazłem sobie nowe termiki. Nowe nie znaczy zawsze sprawne, więc wracamy do pipczaka. Szybki test. Najpierw jeden. Słychać. Na bok. Teraz drugi. Też słychać, więc są sprawne, przewodzą. Wywalamy miernik. Znaczy, nie będę go wyrzucał, odłożę na miejsce, gdzieś na razie na bok. Mam też tak, mam tutaj czujnik NTC wśród czujników wielu, ale to za chwilę. Słuchajcie, nie wiem jak wam to pokazywać, może jakbym się tu odpiął, chociaż nie ma to chyba sensu. Czy kamera z góry? Nie róbmy już zamieszania, rzeczywiście się tu stąd odepniemy. Będziemy mieli trochę luzy. Zawleczka do koszyka. O, i teraz wszystko widzicie. Bliżej was troszkę. Słuchajcie, odkręcamy mocowanie tych termików. Jedno, nawet nie będę tego w tej chwili gdzieś tam daleko brał. Samo spadło. Blaszka wyjęta. Trochę chyba za blisko jesteście, dobra. Słuchajcie, tego wyplatamy. Tu jeszcze mamy na trytkę spięte kable, żeby się trzymały. Stryk. Poszło gdzieś na korytarz. Zaczynamy od tego. Ja sobie od razu, bo słuchajcie, wszystko jest fajnie, jak jeszcze mamy wpięte. Wyłaśnie paznokciem, szkoda paznokcia.
Proszę cię, nie rób tego. O, poszło. Co tu się dzieje w telefonie? Nic się nie dzieje. Ja od razu, żeby nie pomylić, zawiązuję sobie na uszkodzonym pędzełek, żeby potem nie sprawdzać za każdym razem, jak gdzieś go położę. Słuchajcie, ten zaraz będziemy wyplatać. Tylko teraz, czy one są identyczne? Nie pamiętam, czy one się różnią. Trochę się różnią. Tu mamy ten dłuższy. Od razu go sobie tu wpinam. Od razu go sobie tu układam. On idzie tak, dobra. To nie ma znaczenia, czy włożycie go tu, czy tu. I teraz od razu ten drugi, który idzie tak. Dobra, musimy go tam z głębi otchłani wypiąć. Można tą grzałkę też wyciągnąć i sobie to zrobić, ale po co sobie dokładać roboty, słuchajcie. Wyciągamy. O. I od razu. Jak robicie to od razu wiecie, jak to zrobić. Od razu wpinamy tego skubańca nowego. Też tego nie widzicie? No taka sama końcówka jak tu. I jak on tu był zapleciony, on jest tak śmiesznie zapleciony, że on tutaj zawraca od razu. Dobra, dajemy go tak i dajemy go, jeszcze sobie spojrzę, nigdy nie pamiętam. Tak, on tutaj sobie zawraca tędy. Dobrze mówię? Dobrze mówię, że on sobie tutaj idzie do tej przegródki. Dobra, ten też tu. Chyba to idzie tak. O. Zaraz wam to pokażę, tylko powciskam. A ten idzie tu i tędy. Możemy tak powiedzieć. Dobra, słuchajcie, zepnę to, bo to mi wyskakuje. I wam pokażę. Blaszka. Blaszka. Kurczak blaszka. W tą stronę. Wiem, zasłaniam wam. No niestety pewnych rzeczy nie da się pokazać inaczej. Większość ekspresów jest naprawiana od boku, więc widok z góry czasami się przydaje, zwłaszcza przy młynkach, ale tutaj mam nadzieję, że to widać. Ja tu przyłapię śrubkę. Akurat miałem się poprawić, że wkręt, a to śrubka. Może na razie tak na lajcie to ją dokręcę. Wiem, złym śrubokrętem kręcę, ale słuchajcie, chcę tylko przyłapać, żeby wam tu wszystko pokazać. Więc oba termiki są schowane, one mają takie, o spójrzcie, tutaj jest właściwy ten bezpiecznik termiczny na tym zgrubieniu i ono musi iść tutaj dokładnie w ten sposób, żeby pod tą blaszką był schowany ten bezpiecznik, jeden i drugi. Dokręćmy jeszcze drugi wkręt. Przy okazji wam pokażę, bo tutaj bardzo często, to zaraz, nie będę, zróbmy jedno, idźmy do drugiego. Tutaj robimy tylko to. Oczywiście sprawdzimy ekspres, bo tak jak mówiłem na początku, klient zażyczył sobie, żeby było tylko usunięcie usterki bez żadnych przeglądów, bez niczego. Więc usuwamy usterkę, wymieniając zabezpieczenia termiczne. Dokręćmy wkrętarą, to musi być mocno złapane. Dobra. I słuchajcie, tak, to teraz sobie zaraz wypleciemy. Wracamy. Słuchajcie, to na razie zostawiamy, niech sobie wisi. I teraz tak, można to wyplatać. Ja to robię tak, ponieważ one są uszkodzone. To nie ma się co pierdzielić, że tak powiem, i tracić czasu, tylko robimy ciach, babkę w piach. I teraz dużo prościej nam będzie te przewody wyciągnąć. O. I o. I o. I o. I teraz mamy jeden stąd. Spójrzcie. Trochę podjadę do góry, żebyście to widzieli. Może zapalę też światło. Zbliżmy się, bo teraz wszystko prześwietlone. Jeszcze wyżej, niżej, przepraszam. Jeden nam idzie tu. Jeden nam idzie tu. O.
na zatrzaski kabelki, żeby większość przewodów w ekspresach jest na zatrzaski, bo i właśnie to, że uciąłem te przewody, pozwala mi je po prostu wyciągnąć. A drugi, czy wy to widzicie? Widzicie. Drugi jest tu, trzeci od góry, też na zatrzask, żeby się nie odpinało podczas pracy. I dawaj, dziadu, wychodź. Proszę cię, nie rób scen, dzieciaku. O, wyszedł. Ale jeszcze trzymam. Wziąłbym sobie kombinerki, ale chcę, żebyście coś widzieli. Więc sobie nie wezmę. Dobra, wyszedł i to samo. Oczywiście jak nie idzie, no to trzeba spojrzeć, ale wszystko poszło. Gasimy światło i te ucięte przewody razem z tymi uciętymi, spalonymi termikami na kubkę do oddania. No i teraz tu sobie już wracamy do ekspresu. Narzędzia na bok. Wracamy do ekspresu. Ten kabel jak zwykle się będzie tutaj walał. To do tyłu, bum. Biurko. Tu sobie przepuszczamy. Miałem wam pokazać. Przepuszczamy te przewody tędy. O, idzie do mnie klient. Zaraz do was wracam. Jestem. No niestety klient z Krupsem. Mamy Krupsa, nie naprawiamy. Szkoda mi tych ludzi. 1,5 tygodnia po gwarancji. Ekspres wypluł spod siebie kawę. Przestał działać, wywalił błąd. No niestety. Dlatego my Krupsów nie naprawiamy. Ale wracamy. Słuchajcie. Przewody wyplecione. Te na razie tylko tutaj prowadzę tak jak trzeba, czyli do tego kanału tu. Spinam je tu od razu trytką. Trytytką. Tutaj jest takie ucho. No tak, jak was nie przybliżę, to nie zobaczycie. Tu jest takie ucho na tą trytkę, jest to przewidziane tutaj. I słuchajcie, spinamy, żeby to się trzymało, żeby nam się nic nie przycięło przy składaniu. Trytsona trzeba uciąć od razu, jak się znajdzie cążki. Pyk, nie tnijmy kabli przy okazji, ja akurat tego nie zrobiłem, ale trzeba uważać. Mamy to. I słuchajcie, zwracajcie uwagę, jeśli tu już jest ten kanał obrośnięty kamieniem, to warto tutaj pyknąć silikonem. Ja na razie tego nie będę robił, bo ma być tanio, ale jeżeli byście rozkręcali sobie ten moduł, czy w tym ekpresie, czy w innym, jeśli będzie już tutaj, bo tu to jest normalne, jeśli będzie to wszystko obrośnięte kamieniem, to warto to wyczyścić, puścić tu trochę silikonu, tylko takiego, co powyżej 100 stopni wytrzymuje, bo tu też para leci. Też bez przesady nie nawalcie, bo tędy się bardzo często tym kanałem zwrotnym przelewa woda i pojawia tutaj w lewym dolnym rogu ekspresu. Okej. No to co? Składamy to do kupy. Zawiesiłem się, sorry. Zamyśliłem się, zawiesiłem się. Składamy to do kompletu. Za chwilę sobie podłączymy grzałkę. Ja tu tylko przyłapię to w tej chwili, słuchajcie, na 2 wkręty, żeby to się trzymało, bo może się okazać niestety, że odpalimy ekspres i mimo pomiarów grzałka jest spalona, albo może się robić zwarcie i spali nam te termiki od razu. Tym bardziej, że wiem od klienta, że on przy tym ekspresie coś robił i nie wiem co. Tu nie za wiele można popsuć, ale można gdzieś na elektronice przewody poprzełączać. No słuchajcie, ciężko jest mieć w głowie. Zarzekał się, mam zapisane, że nie grzebał w elektronice, bo ciężko jest mieć w głowie schematy, a jeśli klient grzebał przy elektronice, to my bierzemy dodatkowe pieniądze za sprawdzenie takiego ekspresu, bo to trzeba wziąć schemat i przewód po przewodzie patrzeć, więc jeśli nie macie głowy do takiej naprawy, to chociaż nie róbcie na wariata, wypinam co się da, odkręcam co się da. Dajcie do serwisu, naprawdę, bo to można narobić szkód. Wkładamy z powrotem wszystkie wężyki na swoje miejsce. Tak już sobie schowałem, wiem. Na razie nie będziemy zakładać obudowy. Na razie tylko
Tam, gdzie płynie woda, to sobie też tutaj przyłapmy na jeden wkręt, na przykład ten z podkładką. Dlaczego tego nie skręcam całkowicie? Bo to może nie zadziałać i po co sobie robić robotę? Trzyma się, przewody nie odepną, śrubki miałem powiedzieć nie spadną, ale dokręcamy z czuciem zawsze. Właśnie wróćmy ze sprzęgłem wkrętarki z powrotem. Włóżmy dyszę, żeby móc testować. O, włóżmy sobie pokrętło, żeby móc przekręcać. Mamy to. No i słuchajcie, tak. Jeszcze tutaj ten przewód do zaworu bezpieczeństwa. Cyk, pyk go. Weszło. Zawleczka. Weszło. Albo i nie weszło, bo nie chce wejść. To jeszcze raz. O. Czy to weszło, czy to nie weszło? No nie weszło. O. Może tak przytrzymam sobie kombinerkami. I celujemy. Męczące to jest, jak ja wam chcę coś pokazać. Zresztą i tak nie widzicie, więc pozwólcie, że ja sobie to zrobię tutaj po swojemu. No nie weszło, to nie weszło. Trzeba wyjąć uszczelkę. O, spójrzmy sobie do środka. Może wiecie co? Ja sobie wyciągnę stąd, bo tu mam lepszy dostęp. O, załaduję do zaworu, jak mi się uda. Może mi się uda, może mi się nie uda. No dobrze by było wyjąć tą uszczelkę. Czy ona mi tu wyjdzie? Przecież wiadomo, że nie. Jakiś zakrzywiony dziobak by się przydał. Oczywiście nie ma. Jest. Jest zakrzywiony dziobak. Przebita, zmaltretowana do kosza. Zakładamy nową. Trudno. Całe 3 złote straty przeżyjemy. Jakoś to przeżyje. Wkładamy. O, teraz weszło. Pyk go. I teraz to samo tu. Ja już was oddalę, bo to nic ciekawego. Uszczelka w środku. Dociskamy. Uszczelka. No właśnie, to jest taka zabawa, słuchajcie. Człowiek chce szybko, to nigdy mu nie wyjdzie. Pośpiech niewskazany. O, grube paluchy. Grube paluchy tu pchać. Wiecie dlaczego? To nie jest mądry dowcip. Wiecie dlaczego Azjaci są dlaczego w ogóle najlepsza jest japońska elektronika? Bo Azjaci są niżsi i mają oczy bliżej tego, co robią. A poza tym mają drobne paluszki. Taki suchar. Mało śmieszny. Mamy to spięte. Nie zapomnijmy schować śrubek, to po pierwsze. Po drugie, nie zapomnijmy wpiąć przewodów. Możemy je tu tak wstępnie zaczepić. O, ale na razie na żywioł podpinamy. Gdzie jest elektronika? Tu, więc jestem za wysoko. O, i pamiętacie. Jeden tu. Pyk. Pyk albo nie pyk. Ech ty. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Spójrzcie. Nie pomylicie, bo jeden jest na dużą wsówkę, drugi jest na małą wsówkę. Warto o tym pamiętać. Więc na dół idzie mała wsówka, na górę idzie duża wsówka, zwana wsówką. Pyk i słuchajcie, we are ready to rumble. Lecimy. Jak zgaśnie światło, no to wiecie, to nie wyszło. Wszystko jeszcze sprawdźmy. Tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy wpięte. Zawleczki są, przewody zaraz poukładamy. Tu mamy wpięte, wszystko mamy wpięte.
włączamy i patrzymy, co się stanie. Zamocuj pojemnik, no właśnie. Może to tak dobrze by było, jak i wy byście widzieli. Przybliżę wam na ekran. Nie, ja tu jestem ważny. I teraz tak. Woda. Go. Na razie nie wymieniałem czujnika NTC. Zobaczymy, jak on się zachowuje, bo tak jak przypominam, klient prosił, żeby było jak najtańszym kosztem. Jeśli tu się okaże, że znowu się spali termik, a zresztą ja będę zaraz obserwował, czy ta grzałka nie dymi, czy nic się nie dzieje, czy dobrze ten ekspres steruje, no to będziemy wymieniać czujnik NTC, bo ja wam mówię na początku, że robi się to kompletem, natomiast no czasami trafia się taki klient, który prosi o to, żeby było jak najtaniej i ja to jestem w stanie zrozumieć, tylko to jak najtaniej, to nie jest ta tacka, poczekajcie, to jest ta tacka, tylko to nie może być tak, że jak najtaniej jest kosztem jakości tej naprawy. Więc po prostu to zbadamy. Mamy to złożone. Słuchajcie, nie tyle teraz ekran jest ważny, co ważne jest, co będzie się działo tu. Rozświetlimy świat, jak trafię w przycisk, bo tu jest bardzo ważne teraz, co tu się będzie działo. Ja wam to pokażę. A jak się pojawi informacja o nagrzaniu, to sami zobaczycie. Zobaczymy, czy to w ogóle grzeje. Może być też tak, że przepięcie poszło na płytę, jest sterowanie na płycie walnięte. No, różnie może być. Może być spalona grzałka. Chociaż mam wrażenie, może to wrażenie, aha, spójrzcie. Czyli czujnik NTC wykrył nagrzanie grzałki. A niech. Dobra, jeszcze nam nie pobiera wody, ale w ekspresie jest filtr. Może ja to wyjmę. W ekspresie jest filtr, którego wieku nie znamy, ale sądząc jak wygląda, to on się nadaje tylko do kosza. Okej. Ten filtr ma na pewno więcej niż 3 miesiące. Dobra, próbujemy. To na bok, to do kosza. Podłóżmy coś, na przykład to. Trochę dalej. Słuchajcie, zgaszę to światło, bo jest prześwietlona strasznie scena. Trochę dalej. Normalna kawa, odwapnianie. Klient nie chciał odwapniania, więc odkręćmy wodę, spróbujmy odpowietrzyć ekspres. Mamy to. Niech się odpowietrza, a ja sięgam po termometr i sprawdźmy, jaką temperaturę ma woda. Mam tu na termometrze przycisk hold, więc na razie nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Dobra, hold. Wcisnął się ten hold? Wcisnął się. Ekspres odpowietrzony. Widzicie, że jest gorąca woda, bo paruje. Spójrzcie, nie wiem, czy to widać. Może ja przybliżę na sam ten termometr. Temperatura jest 79,6 stopnia. Chyba widać. Czyli 80 stopni to jest prawidłowo. Wygląda na to, że naprawa udana, czyli te dziadygi, nie widzicie tego, te dziadygi, dwa termiki, czy to wskutek przepięcia, czy to wskutek, ciężko powiedzieć, może braku wody, czasami się po prostu palą same z siebie, najczęściej właśnie kompletem, dlatego są dwa, że takie zabezpieczenia muszą być podwojone, gdyby jedno nie zadziałało, zadziała drugie. Bardzo ważna rzecz, druciarze, nieważne z jakiego portalu, druciarze ogłoszeniowi, którzy sprzedają po taniości ekspresy, często po prostu jak się spali, na krótko zlutują, a to jest kryminał i zagrożenie pożarowe, więc uważajcie. Słuchajcie, jeszcze może tak dla potwierdzenia, czy tu się nic nie dzieje. Myślałem, że leci dym, a to para, tutaj u mnie jest chłodno. Grzałka grzeje. Dosypmy kawy do
przenośnego hopera turystycznego. Rozsypmy ją po całej firmie Atso. I słuchajcie, jeszcze tu jakąś dużą kawę, żeby móc sprawdzić też jej. Duża kawa, bardzo duża kawa, żeby sprawdzić też jej temperaturę, więc już was nie będę przybliżał. Widzicie, że to wszystko działa. Sprawdzimy przy okazji młynek. Moc na full. I lecimy. Tam było 79 stopni. Kawa taka płynąca powinna mieć między 65, co już jest trochę chłodno, a 80 stopni. Jak ma więcej, to nie problem. Gorzej jak ma już poniżej 65, więc w tej chwili na termometrze 18. Może mi się uda to tak pokazać, że wy to zobaczycie. Przybliżam termometr i jedziemy. Nie wiem, czy widać. 54, 59, 62, jest ok, 63, 64, 65. Taka powinna być temperatura kawy. To wbrew pozorom jest już parząca kawa. Pamiętajcie, że parzy człowieka jakieś tam 45-50 stopni już jest wodą parzącą, może nie jest wrzątkiem. I tyle, słuchajcie. Ja go oczywiście pomęczę, bo to nie jest tak, że po 2 kawach stwierdzam, że naprawa jest udana. Co mi tu piszczysz? Włóż zbiornik. No tak, trzeba go docisnąć. Pomęczę, ale już wiecie, jak wymienić zabezpieczenia termiczne grzałki kawy. Jeżeli jest grzałka pary, jest jeszcze prościej, bo wszystko jest na wierzchu. Taki film na pewno też pokażę. DeLonghi. Nie grzeje, już grzeje. Jeśli coś by się wydarzyło, to albo wam przy pniętym komentarzu napiszę, albo coś dogram. Bez dubli numer 5. Ekspres DeLonghi naprawiony. Zaraz dzwonię do klienta. Zapytam go, czy nie chce odkamieniania, ale miało być po taniości, to jest po taniości. Tylko pamiętajcie, tanio, w sensie takim, żeby nie robić dodatkowych usług, jeśli nie ma takiej konieczności. Natomiast tanio nie znaczy niechlujnie, szybko. Ma być to zrobione porządnie, ma działać. Tyle. Był z wami Bartek, kanał Coffee Doctor, bez dubli. Zapraszam w sobotę o 16 na filmy. Bez dubli zawsze we wtorek po południu. A może będą jeszcze jakieś ekstra materiały. Śledźcie, subskrybujcie. Komentarze wasze, pytania. Zapraszam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.